Cześć, witajcie na naszym kanale The D&F. Już nic napisał. Ja bym bardzo chciała mieć konia, ale zawsze bałam się procesu samego kupna. Może nagrasz film, jak dokładnie wygląda kupno konia? Filmików w internecie na ten temat jest wiele, ale żaden z nich nie odpowiada tego dokładnie. Mogłabyś opowiedzieć o tym, jak dokładnie wygląda TUW, jak wygląda umowa kupno-sprzedaży, paszport konia i ile to mniej więcej trwa. Byłabym wdzięczna także za filmik ze sztuczkami handlarzy. Czy kiedykolwiek spotkałaś się z takim zachowaniem? Na jakie zachowanie zwrócić uwagę? Czy często zdarzają się takie przekręty z ich strony? A więc tak, jak wygląda kupno konia? No, jakby to powiedzieć? No, najpierw oczywiście musimy znaleźć ogłoszenie w internecie, które nas zainteresuje, zadzwonić i umówić się na obejrzenie konia po prostu. No i wtedy, jak się umówimy, przyjeżdżamy, oglądamy konia. Musimy sprawdzić, jak reaguje na czyszczenie, jak reaguje, jak się go siodła, czy przyjmuje wędzidło, czy podaje wszystkie nogi do czyszczenia. Oraz równie dobrze możemy sobie sprawdzić przy okazji paszport. Czy wszystkie dane się zgadzają, czy ma szczepienia, ewentualnie jakieś przebyte choroby, bo to wszystko powinno w paszporcie być zawarte. No i wtedy też możemy na przykład sprawdzić dane właściciela, bo nawiązując do tych sztuczek handlarzy, no to obecnie coraz popularniejszy jest po prostu handel paszportami od koni i po prostu może się okazać, że ten koń, którego my widzimy, to tak naprawdę nie jest ten sam koń, który jest w paszporcie. No i co również się robi na tym, jak przyjedziemy oglądać konia? No, możemy na niego wsiąść, jeśli on jest pod siodło, to możemy po prostu wsiąść i sprawdzić go we wszystkich 3 chodach, jak chodzi. Możemy ewentualnie coś poskakać, jeśli jest taka możliwość i jeśli nam na tym zależy. Wszystko po prostu możemy sobie sprawdzić. Czyli sprawdziłam po prostu kopyta, czy są na nich oznaki ochwatu, oraz jak one ogólnie wyglądają, jaka jest kondycja. Również sprawdziłam sobie węzły chłonne, czy są powiększone, czy też nie. Oraz, no oczywiście sprawdziłam, jak koń się porusza po twardym, po miękkim i we wszystkich 3 chodach, jak chodzi. Dla mnie to było najważniejsze, bo przyznam szczerze, że badanie TIF jest bardzo drogie, bo to jest w granicach chyba około 1000 zł, nawet ponad może być. No i, że tak powiem, no to też zależy od tego, kto ma jakie możliwości finansowe. Czy chce takie badanie zrobić, czy nie. No ja akurat nie robiłam, no bo stwierdziłam, że no jednak trochę wyszłoby mnie to za drogo. Co do umowy kupna-sprzedaży, no to podlinkuję tutaj albo wstawię skan, jak powinno wyglądać. Może, ale nie musi tak samo. No i, że tak powiem, to jest takie, które ja używam, gdy kupuję konia i sprawdza się i jest tak naprawdę wystarczające. Ale trzeba pamiętać o tym, że jeśli kupujemy konia, no to, że musimy mieć tą karteczkę, co jest w tyle w paszporcie, która jest odnośnie zmiany właściciela, bo wtedy razem z tym obecnym właścicielem po prostu wypełniamy tą karteczkę i potem, gdy koń do nas przyjeżdża, wysyłamy to do Okręgowego Związku Hodowców Koni, gdzie po prostu przerejestrują nam w paszporcie, że koń należy do nas, że miał zmianę właściciela. O paszportach to mamy osobny filmik, więc go również gdzieś podlinkuję tutaj u góry. I wydaje mi się, że w nim zawarłyśmy wszystko odnośnie, jak paszport wygląda i jak się go po prostu zakłada. Również wydaje mi się, że na kanale JKTTK Official ma filmik na ten temat oraz na temat badania TIF. Więc również je podlinkuję, bo wydaje mi się, że wystarczająco o nich opowiedziała, a ja przyznam szczerze, że nie mam aż tak wielkiej wiedzy na temat tego badania, bo po prostu go nie wykonywałam. Co do sztuczek handlarzy, na co tak naprawdę zwrócić uwagę, no to
jest to, że mogą zatajać prawdę o chorobach. No i tego tak naprawdę człowiek może nie wiedzieć, ale na przykład, dajmy na to, koń ma ślepe oko. No i to może być w wyniku na przykład jakiejś choroby. Ale oni mogą powiedzieć, że nie, to nie jest żadna choroba, że to po prostu był jakiś uraz mechaniczny. No i wtedy, to, że tak powiem, możemy się na takiego konia pisać, ale nie musimy. Możemy równie dobrze wziąć sobie weterynarza do tego, żeby po prostu to obejrzał. Bo jednak, jeśli to jest w wyniku choroby, to ten koń może tak naprawdę to oko później stracić. Może po prostu ono mu obumrzeć. No i miałam taką sytuację, że znalazłam sobie konia, którego chciałam obejrzeć. No i byliśmy umówieni z właścicielem, znaczy z właścicielką bardziej, na to, że przyjedziemy tego konika obejrzeć, no i że jeśli się zdecydujemy, to go weźmiemy. No tylko oczywiście lepiej nie brać w ciemno konia, że tak powiem od razu na niego nie napalać, tylko po prostu zajechać, zobaczyć i jeśli faktycznie coś nam nie odpowiada, to tego konia nie brać. No i umówiłam się na wizytę, no i tak dzień przed tą wizytą dostałam wiadomość od tej pani o treści, że już ma kogoś zainteresowanego na tego konia i że oni są w stanie po niego przyjechać jutro rano i czy ja chcę tego konia zarezerwować, bo ona, jak nie chce go zarezerwować, to ona go inaczej sprzeda. No i tak troszeczkę byłam w szoku, bo przecież byliśmy umówieni, że my przyjedziemy go zobaczyć, a ona mi tutaj, że czy chce go zarezerwować. No to jej powiedziałam, że nie będę rezerwować konia w ciemno, którego nawet nie widziałam na oczy, a potem się okaże, że go nie wezmę i potem będzie mi problemy robić, że ja powiedziałam, że go wezmę, a ona już miała kupca. No i później, i tak to wyglądało, że moim zdaniem taka osoba takim zachowaniem to raz, albo faktycznie kogoś miała, jakiegoś klienta na tego konia, zainteresowaną osobę, albo po prostu chciała wymusić na mnie to, żebym ja się na tego konia zdecydowała. Bo widziałam, że ten koń bardzo długo, chyba już ponad pół roku, był wystawiony na sprzedaż. No i po prostu nikt po niego nie jechał. Może być taka sytuacja. I tak naprawdę to, ile trwa ten proces tego kupna konia, zależy tak naprawdę od nas. Bo na przykład ja szukałam konia kilka tygodni, dzwoniłam w różne miejsca, ale gdzie dzwoniłam, to już na przykład że akurat dzisiaj już go sprzedali, albo że już go tam ktoś zarezerwował, albo że po prostu już tych koni nie ma, albo czegoś nie mają. Ważne jest to, żeby koń miał paszport. Powiem szczerze, bez paszportu nawet konia nie bierzcie. Ja zrobiłam ten błąd i musiałam później robić mu paszport na nowo, bo później będą same problemy wynikały z tego powodu, że ten koń po prostu paszportu nie ma. Będziecie mieli problem, jeśli koń będzie chory, żeby go zawieźć do kliniki. Później problem będzie z utylizacją, jeśli koń padnie. Więc bez paszportu nie bierzcie konia. Naprawdę. Sprawdzajcie, że zawsze, żeby miał paszport i żeby wszystkie dane się w nim zgadzały. Bo właśnie co do tych sztuczek handlarzy, to właśnie może być tak, że po prostu mogą handlować koniem, który tak naprawdę tego paszportu nie ma, ale że jakiś koń im padną, to po prostu mogą tym paszportem się podszywać pod tego konia. Także sprawdzajcie zawsze wszystko, czy właśnie cały opis się zgadza, czy dane właściciela się zgadzają. To też jest bardzo ważne. Również wśród sztuczek handlarzy może występować coś takiego jak farbowanie koni. Ja osobiście się z tym jeszcze nie spotkałam, ale słyszałam, że takie coś też ma miejsce, że po prostu konie są farbowane. Albo na przykład może być też tak, że ktoś może podawać koniowi środki uspokajające, bądź też przed wizytą go na przykład wziąć pod siodło, żeby ta energia z niego po prostu zeszła, albo na ląży, żeby koń się wybiegał i żeby go po prostu zmęczyć, żeby był spokojniejszy. Takie coś też się zdarzy, dlatego fajnie jest na przykład kilka razy zajechać troszeczkę wcześniej, niż mieliśmy planowaną wizytę.
I teraz mam takie 3 złote zasady, jeśli chodzi o odnośnie kupowania koni. Pierwsza to nigdy nie kupuj konia w pojedynkę. Czyli zawsze jak jedziesz konia jakiegoś oglądać, weź sobie ze sobą osobę, która po prostu już jakieś doświadczenie pod kątem kupowania koni ma. Zasada numer 2. Nie śpiesz się przy oglądaniu. Oczywiście może się wydawać, że to jest taka prosta czynność do oglądania tego konia, ale tak naprawdę wszystko sobie na spokojnie zobaczmy, posprawdzajmy nogi, posprawdzajmy jak sobie koń chodzi na uwięzie, jak w ogóle jak się prezentuje, czy ma łagodny temperament, czy też nie, jak się zachowuje, to po prostu stoi na przykład. Zasada numer 3. Wyczyść osiodła i dosiądź sam. To jest bardzo ważne, bo na przykład przy właścicielu koń może się zachowywać troszeczkę inaczej, a przy nas na przykład może być bardzo niespokojny, gdy go szczeszemy, siodłamy, czy bądź wsiadamy na niego i jeździmy. Dlatego zawsze róbmy to sami i nie nalegajmy na to, żeby właściciel to zrobił za nas, bo to ma być koń dla nas, a nie dla kogoś innego. Jeśli macie jakieś jeszcze więcej pytań odnośnie właśnie kupna, czy coś takiego, cokolwiek, jeśli Was coś interesuje, piszcie w komentarzach, a my z chęcią na to odpowiemy. Oczywiście, jeśli będziemy coś wiedzieć, no to jak najbardziej udzielimy Wam odpowiedzi albo w komentarzu, albo również nagramy filmik na ten temat. Także zapraszamy do komentowania, lajkowania, subskrypcji kanału. Cześć!